Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideomateriale na kanale. Dzisiaj pamięci DDR4, pamięci laptopowe, komputerowe. Dawno na kanale nie gościły. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję ostatni test pamięci RAM do laptopów. Jeżeli dobrze pamiętam, były to Cruciale, wcześniej były jeszcze pamięci G-Skilla, też Wam gdzieś tutaj podlinkuję, a jeszcze wcześniej chyba pamięci DDR3 i to były chyba Kingston albo Goodramy, gdzieś tutaj Wam też podlinkuję. Dzisiaj jednak nieco inne pamięci od innego producenta, który jeszcze na kanale nie gościł, a mianowicie Patriot Signature Line, czyli pamięci od firmy Patriot, znanego producenta. To głównie właśnie pamięci, chociaż nie tylko, bo SSD-ki chyba też ma w swojej ofercie dyski SSD. Dzisiaj pamięci nieco już, może nie najnowsze, nieco już starsze, a mianowicie DDR4 i to jeszcze tylko 2400 MHz, nie 3200, za to z całkiem fajnymi timingami, opóźnieniami. Jak widać 17, więc tutaj nie powinno być to pamięci z niskimi opóźnieniami. Natomiast dlaczego te pamięci? Ano dlatego, że chcę po prostu rozszerzyć pamięć w laptopie starszym nieco. Zacznijmy od opakowania. Blister plastikowy. Szkoda, że producent nie zastosował bardziej ekologicznego rozwiązania. Niestety to plastik, w środku tektura, tutaj już zdecydowanie lepiej. Druga strona, mamy informację, że jest to Signature Line, komputerowa pamięć, adresy biur na całym świecie, w Holandii, w Europie. Mamy też fanpage, strony internetowe. Pamięć wyprodukowana na Tajwanie, bo Patriot jest tajwańskim producentem. Mamy jeszcze tutaj dokładne oznaczenie kodowe pamięci. I to jest dosyć istotne, słuchajcie, ponieważ te pamięci są w dwóch różnych oznaczeniach. Mamy końcówka 81S, to są te pamięci, które ja mam, czyli pojedynczej rangi, a podwójnej rangi są 82S. Różnią się tylko tą kwestią, czyli dual rank albo single rank. Jeżeli macie laptopa typowo biurowego, to jednak polecam single ranki. Zapewne będą tańsze, a nie poczujecie w takich zastosowaniach wyższej prędkości, jeżeli chodzi o pojedynczą rangę czy podwójną rangę pamięci. Sama pamięć prezentuje się następująco. Mamy tutaj z jednej strony naklejkę producenta, pod nią moduły pamięci. Ja nie wiem, czy ja mogę te moduły pamięci odklejać. Może nie będę ich odklejał ze względu na gwarancję, natomiast mamy tutaj informację właśnie, że są to DDR4, 8 GB razy 1 slot, jedna kość, 2400 megacykle, megatransfery na sekundę, bo w tej chwili megatransfery są podawane jako prędkość pamięci, CL17 opóźnienie i napięcie 1,2 V. PSD 48G240081S. Tak jak powiedziałem, pamiętajcie, 82 to podwójna ranga. A teraz może coś więcej o kościach pamięci, jakie zastosowano. Mamy tutaj logo producenta. Postaram się Wam w postprodukcji podać dokładne określenie, jakie to są kości, tak żebyście mogli sobie sprawdzić, z jakich kości skorzystał Patriot. Sam producentem pamięci nie jest, więc tutaj ewidentnie tylko te kości są nałożone. Bardzo ładnie wyglądający moduł, czarny. Nie pozostaje mi nic innego jak podmienić pamięć czy rozszerzyć pamięć w laptopie. W moim wypadku pacjentem będzie HP EditBook 840G3 i właśnie w tym laptopie będziemy wymieniać pamięć. Ja już sobie pozwoliłem odkręcić, słuchajcie, śrubki. Zdejmujemy klapę i w tej chwili mamy dostęp do dysku SSD na SATA. Ja mam już zamontowany dysk SSD na NVMe,
więc możemy mieć 2 dyski, co nieczęsto się w 14-calowych laptopach zdarza. Tutaj mamy sloty pamięci. W tej chwili mam wrzucone pamięci Samsunga. Wrzucę Wam gdzieś w postprodukcji, jakie to są dokładnie moduły. Chwilowo, ponieważ fabrycznie był tu moduł 8 GB, ale wolałem, żeby były 2 takie same kości. W tym laptopie była kość 8 GB Samsunga, bardzo dobra kość 2400T, bardzo dobra i droga niestety, więc nie polecam dokupować tego typu modułu dokładnie takiego samego, chociaż jeżeli będziecie mieli okazję w dobrej cenie go nabyć, to może i warto. Natomiast jeżeli dołożymy tutaj Signature od Patriota, powinno być równie dobrze. 2400 mega transferów obie kości, więc powinny te kości ze sobą współpracować. Ja dlatego te pamięci chcę finalnie wyciągnąć, ponieważ one są, słuchajcie, 3200 MHz, więc są zdecydowanie zbyt szybkie na tego laptopa, a te transfery 3200 oczywiście 200 MHz powodują też niestety wyższe opóźnienia, więc według mnie nie ma kompletnie sensu używać takich pamięci, no chyba że macie je w nadwyżce. Kości mamy już wyjęte, więc do slotu pierwszego powraca kość Samsunga, tak jak było to fabrycznie. Usłyszałem klik, jeszcze możemy się upewnić. I w drugi slot wkładamy kość Patriota. Klik wyraźny, obie pamięci trzymają się, a więc sprawdźmy, czy nie będzie tutaj żadnego problemu z tymi kościami, z ich współpracą. Po zainstalowaniu tej kości pamięci oczywiście bez problemu współpracuję z modułem Samsunga. Oba moduły pracują w trybie Dual Channel, 2400 megatransferów, 2400 MHz według starej nomenklatury. Warto dodać, że Patriot użył tutaj kości pamięci koreańskich SK Hynix, które jak widać z koreańskimi pamięciami Samsunga jak najbardziej się dogadują. Natomiast ciekawostką jest to, że te kości SK Hynixa to nie są kości 2400 MHz. Są to kości 3200 MHz i tak się zgłaszają, słuchajcie, w systemie. Według 2 programów, bo sprawdzałem to i w CPU-Z i w AIDzie, okazało się, że tak naprawdę są to pamięci 3200 MHz. Zapewne wielu z Was zastanawia się teraz, czy to źle, że pamięci są szybsze. No, wiemy, że im szybsze pamięci, tym większe opóźnienia. Natomiast sprawdziłem to również, jeżeli chodzi o konfigurację, jaką wybrał EliteBook z Intelem na pokładzie 8 generacji i transfery w zasadzie, czy opóźnienia w tym wypadku są takie, jak powinny być dla pamięci 2400 MHz. Tam różnią się w zasadzie jednym cyklem, więc możemy uznać, że są pomijalne, a ta kość teoretycznie czy praktycznie powinna również być w stanie pracować na częstotliwości 3200 MHz. To, co mogę przypuszczać, to prawdopodobnie Patriot nie mógł już od SK Hynixa uzyskać czy kupić pamięci 2400 MHz. Prawdopodobnie Hynix już wszystkie kości robi po prostu w standardzie 3200 i stąd też takie kości pojawiły się w tym module. Jestem ciekawy, co Wy myślicie o tego typu praktykach producentów. Napiszcie w komentarzach poniżej. Jeżeli materiał się Wam oczywiście spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału. Najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy film. Napiszcie jeszcze w komentarzach, czy Wy planujecie upgrade starszego laptopa i jakie kości pamięci zamierzacie tam zamontować. Hej, hej, do kolejnego materiału wideo.